Jak to możliwe, że tak piękne miejsce jest tak mało znane? Czy słyszałeś o Emilia-Romagna? Ravenna? Co to za miasto? Przecież to nie Rzym, nie Wenecja, a Neapol jest daleko. Ale kiedy wpisaliśmy w Google najpiękniejszy region Włoch, Emilia-Romagna była na samym szczycie. Dziś o tym, co warto zobaczyć w tym pięknym regionie Włoch, gdzie zjeść, a nawet mamy niespodziankę dla osób odwiedzających te miejsca własnym środkiem transportu. Ale o tym nieco później. Emilia-Romagna czeka. Jedziemy. To tutaj swoje ostatnie dni spędził Dante Alighieri, a więc zaczynamy od jednego z naszych ulubionych miejsc, czyli miasta Ravenna. Drodzy, pamiętacie boską komedię? Tutaj za nami jest pochowany Dante. To miasto odwiedzamy po raz drugi i pamiętam, jak poprzednim razem Natalia powiedziała do mnie, że musimy tu wrócić. Powróciliśmy i odkryliśmy nowe miejsca, o których za chwilę. Podczas naszego poprzedniego pobytu w Ravennie liznęliśmy nieco sztuki ulicznej, jednak czując wielki niedosyt, wybraliśmy się tym razem na street art tour z Moi przewodnikiem. drodzy, dzisiaj poznajemy sztukę uliczną w Ravennie i jest tego naprawdę bardzo dużo. Gdybyśmy nie szli tutaj tędy z przewodnikiem, to myślę, że nawet wielu rzeczy byśmy nie zauważyli. Także fajnie czasami jest przejść się z przewodnikiem, a nie samemu. O tyle drobnych rzeczy, drobnych szczegółów, drobnych gdzieś tam jakiejś drobnej sztuki ulicznej nam pokazuje, że w szoku jestem, bo byliśmy tutaj w zeszłym roku i większości z tych rzeczy nie widziałem, a koło nich przechodziliśmy. Jeżeli ktoś ma ochotę dobrze poznać miasto, to przewodnik jest dobrym pomysłem. Można znaleźć również specjalne miejsce dla młodych adeptów sztuki street artu. Moi drodzy, a tutaj mamy miejsce, gdzie młodzi, uczący się dopiero malować, mogą sobie trenować, mogą sobie ćwiczyć, tutaj malować. Cały korytarz od czasu do czasu jest zamalowywany, odnawiany, żeby można było sobie tutaj poćwiczyć. Ravenna ma bardzo dużo do zaoferowania. Znajdziesz tu takie atrakcje jak Kościół Świętego Vitalisa, Muzeum Galli Placidi, Baptysterium Neońskie czy grup wcześniej wspomnianego Dantego Alighieri. Znajdziesz tu też wiele muzeów, pracownię Coco Mosaico, gdzie można nauczyć się tworzyć mozaiki, z których Ravenna przecież słynie. Ravenna to nie tylko miasto mozaik, to też miasto murali. Znajdujemy tutaj pełno pięknego street artu i myślę, że warto się przejść dookoła po mieście, żeby sobie to obejrzeć. Innym ciekawym zabytkiem jest kościół, który zapada się powoli ze względu na teren, na jakim leży Ravenna. Najstarsza część tego kościoła jest już pod wodą. Ravenna naprawdę oferuje tak dużo, że można byłoby zrobić osobny odcinek o tym miejscu. Jeśli interesuje Cię to miasto bardziej szczegółowo, to mamy wpis o atrakcjach Ravenny na naszym blogu, link w opisie. Zapraszamy. Sant'Arcangelo di Romagna to miejsce, gdzie można spacerować starożytnymi tunelami, podziwiać ręcznie zdobione lniane arcydzieła i delektować się wybornymi włoskimi potrawami. Niesamowite jaskinie, warto na pewno tutaj wpaść, zobaczyć, odwiedzić, bo świetnie to wygląda. No i ochłona od upału, bo jest tam 13 stopni, troszkę może wilgoć za wysoka, ale można się schłodzić, jakby było Wam za gorąco. A teraz pniemy się cały czas w górę, pod górę, aż do 8 poziomu, na którym będzie stary Town Square, czyli deptak, czy główny plac taki miasta. Autentyczny włoski klimat, urokliwe uliczki, wyjątkowa architektura i mnóstwo niespodzianek na każdym kroku. Zacznijmy od tego, że Sant'Arcangelo di Romagna to niezwykle urocze i malownicze miasteczko o bogatej historii i kulturze. Wszędzie tutaj mamy takie piękne, malownicze uliczki, cudowne miasteczko, naprawdę piękne i z historią, tutaj wiele historii słyszymy, którymi nie będziemy Was zanudzać, bo ten film by trwał zdecydowanie zbyt długo, ale na pewno warto tutaj wpaść, gdybyście byli w okolicy. Miasto posiada starożytne korzenie, sięgające czasów Imperium Rzymskiego i mieliśmy przyjemność zwiedzić podziemne tunele, w których za tamtych czasów przechowywano beczki z winem. To nie tylko prawdziwa turystyczna gratka, ale też cudowne wytchnienie od panującego na zewnątrz upału. Those used to host the two wooden planks horizontally, and then on top of them the wooden barrel containing the wine. Polecamy również miejsce Antica Stamperia Marchi, stara manufaktura rzemieślnicza, w której można podejrzeć fascynujący proces tworzenia prawdziwych lnianych arcydzieł. Tradycja ręcznej produkcji zdobionych materiałów sięga 1633 roku i po dziś dzień używa się tych samych technik. Ale tutaj jest piękna pracownia, jeśli chcecie sobie kupić wyjątkową pamiątkę, patrzcie, tutaj artysta robi na żywo Wam koszulę lnianą z pięknym, niepowtarzalnym wzorem. No, ceny są dosyć wysokie, ale wiecie, to jest ręczna włoska robota i wszystko jest 100% lniane. Oczywiście na koniec coś dla smakoszy. Lunch zjedliśmy w wybitnej restauracji Trattoria del Passatore. Polecamy miks mięs z grilla oraz tagliatelle al ragù. Bajka. Scusa. Grazie, il cibo era eccezionalmente gustoso. Thank you. Thank you. Ale piękne miasteczko, pełne takiej historii i takie ciekawostki i fajne opowieści. Wow, to uwielbiamy.
Jeśli zechcesz zwiedzić miasto z przewodnikiem, polecamy Ci Lukę, mówiącego wybitnie po angielsku bez włoskiego akcentu, co wcale nie jest tak często spotykane we Włoszech. We are going to the bar and having something to drink whilst Namiary na niego znajdziesz w opisie filmu. Później też wspomnimy, jak znaleźć darmowy parking, jeśli wybierzesz się tam samochodem. Cesenatico to kolejna miejscówka i kolejne zaskoczenie. Miasto leżące w tak niedalekiej odległości, a różniące się tak bardzo. Dzisiaj jesteśmy w kolejnym pięknym włoskim miasteczku. O nazwie, która jest bardzo skomplikowana, ale postaram się tutaj pięknie Wam to wymówić. Cesenatico. Obok nas piękny kanał, wokół którego rozpościera się kaskada cudownych restauracyjek, kawiarenek, uroczych sklepików, pięknych jachtów. Dawna wioska rybacka z wyjątkowym i unikatowym muzeum. To muzeum na wodzie i część tam jest też w budynku, cała reszta, takie bardzo wyjątkowe, naprawdę, w czymś takim jeszcze nie byliśmy. Patrzcie, tutaj ta część tego kanału i te wszystkie łodzie to jest muzeum. Wyjątkowość Maritime Muzeum polega na tym, że jedna jego część jest na zewnątrz i jest to odgrodzona część kanału z pięknymi, zabytkowymi łodziami. Druga część, która powstała w miejscu dawnego szpitala, skrywa wiele ciekawych eksponatów. Warto wpaść, bo nas ten trip zaskoczył bardzo. Spodziewaliśmy się kolejnego, nieco nudnego muzeum, a bawiliśmy się świetnie. Także jak widać, miłośnicy muzeów i ciekawostek też znajdą w tej okolicy coś dla siebie. Fajne doświadczenie. W mieście można również trafić na ślad obecności samego Leonarda da Vinci, który został zatrudniony do stworzenia planu przebudowy istniejącego już kanału. So he called the most famous architect, engineer of the time, Leonardo da Vinci. I think of of course. most of the times he's Yes, like the was most the best. Okolica tego wspaniałego kanału była chyba naszą ulubioną. To właśnie tu znajdziesz wieczorny Pchlitarg, każdy poniedziałkowy wieczór, na którym Natalia znalazła swoją wymarzoną pamiątkę z Italii. No i w ogóle Włosi bardzo cenią sobie jakość. Jakość jedzenia, jakość ubrań, jakość biżuterii, jakość czasu spędzonego wspólnie. Kolejnym miastem, które mamy okazję zwiedzić, to Ferrara. Przyznam szczerze, że nie mogliśmy się doczekać tej chwili. Ilekroć nie powiemy komuś, że dzisiaj jedziemy do miejscowości Ferrara, to wszyscy się zachwycają. O, wow, super. I nie mylili się. Na miejscu czekało nas kolejne zaskoczenie, bo miasto w niczym nie przypominało swoich poprzedników. Moi drodzy, a teraz jesteśmy na jednej z uliczek, która pochodzi jeszcze z czasów gdzieś tam z XII-XIII wiek i jest najbardziej zbliżona do tego, jak to mogło wtedy właśnie wyglądać. Nazwa miasta może sugerować jakiś związek z marką Ferrari, jednak nic bardziej mylnego. So many people think that Ferrara, the name of the city, is connected to Ferrari sports car, but it's not so because Ferrari is a common family name in Italy. Probably Ferrara from ferro, iron, to make weapons to defend the city. Okay. W mieście Ferrara nie Ferrari miał swoje początki, a Bugatti. To właśnie w tym mieście w 1900 roku rozpoczęła się produkcja tego kultowego auta. Ferrara to niesamowicie dobrze zachowana renesansowa i średniowieczna architektura. Moi drodzy, to jest dzielnica żydowska. Tutaj w XVII wieku Żydzi musieli mieszkać. Mogli pracować poza tą dzielnicą gdzieś tam w innych miejscach, ale na noc musieli wracać i tutaj mieszkać. Zapytałem, czy był ku temu jakiś specjalny powód. No i jedynie o to, by móc lepiej kontrolować inne społeczności. Moi drodzy, ta synagoga tutaj za nami była wybudowana dokładnie w roku, kiedy została odkryta Ameryka. Tutaj jest nawet tabliczka z datą, także taka ciekawostka. Przechadzaliśmy się uliczkami miasta, które po dziś dzień od czasów średniowiecza zachowały swą praktycznie niezmienioną formę. Miasto w całości zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Na każdym kroku zachwyca i zaskakuje. Moi drodzy, to jest kościół, katedra, a na dole zobaczcie sklepy. To były wbudowane już kilka wieków temu, żeby kościół mógł sobie więcej zarobić z wynajmu i tak dalej. Także jeszcze nigdy nie widziałem kościoła, w którym byłyby sklepy. Znaczy nie w środku, ale w sensie w tym samym budynku. Czy na obrzeżach tego samego budynku. Nam niesamowicie spodobał się Castello Estense, zamek otoczony fosą z wciąż działającym mostem zwodzonym. Prawdziwe cacko. To oczywiście tylko ułamek tego, co oferuje miasto. Ferrara usiana jest zabytkami, pięknymi parkami, kościołami i perełkami średniowiecznej architektury. Warto również wspomnieć o urokliwych sklepikach, restauracjach, miejscach, gdzie zakupisz wyjątkowe pamiątki z Włoch. Jest tego sporo. Tu jest w ogóle restauracja z gwiazdką Michelin Żartujesz? i na przykład makaron, nie, te pierożki kosztują 14 euro. Naprawdę? I wreszcie spełniło się Natalii wielkie marzenie, ale zacznę od początku. Przyjeżdżamy do małego miasteczka o typowo włoskiej nazwie Forlimpopoli. Słuchajcie, jesteśmy już
Gdzieś o godzinę drogi od naszego kempingu jesteśmy tutaj na cooking class, czyli na lekcji gotowania. Dzisiaj Natalia będzie gotować, ja będę nagrywał. Tu znajduje się Casa Artusi. Miejsce powstało ku pamięci i czci Pellegrino Artusi. Ten wyjątkowy pan, który prawie całe życie był kupcem, a na emeryturze postanowił napisać książkę, ale o gotowaniu. Książkę nie byle jaką. Nauka w kuchni i sztuka dobrego jedzenia, wydana w 1891 roku, jest uważana za kamień milowy w historii kuchni włoskiej. Jesteśmy w bibliotece, w której można znaleźć książki kucharskie przetłumaczone na wszystkie języki świata. Nawet język polski, tutaj widzieliśmy. To jest miejsce z rzeczami, które należały do autora tej książki, tej jakże popularnej we Włoszech książki kucharskiej, która powstała mniej więcej w czasie, kiedy zjednoczyły się Włochy i to jest dlatego też tak dla nich bardzo ważne kulturowo. Natalia wszelkie kulinarne tematy uwielbia, ale prawdziwą gratką była w tym miejscu sama lekcja gotowania, na którą może się zapisać każdy. Urocza Nadia nauczyła Natalię, jak przygotować specjał regionu, czyli piadinę, rodzaj płaskiego pieczywa, które w regionie Emilia-Romagna jest dodatkiem do praktycznie każdego posiłku oraz formą szybkiej przekąski na mieście. Było to niezwykłe doświadczenie i zupełnie inna forma spędzania wolnego czasu. Każdy odwiedzający region Emilia-Romagna może uczestniczyć w tej lekcji. Moi drodzy, była lekcja gotowania po włosku. Natalia, jak Ci się podobało? Super, bardzo dobrze się spisałam. Widziałeś moje coraz lepsze były. Natalia brawa dostała. Słuchajcie, moi drodzy, napiszcie Natalii gratulacje w komentarzu, bo tak jej dobrze poszło. Ale fajne doświadczenie. Super, nie? No, naprawdę, ale się nauczyłam robić piady, nawet teraz w chacie robić. Słuchajcie, otwieramy włoską restaurację z piadiną tylko. Co Wy na to? Otworzę chyba knajpę własną. Przyjechalibyście zjeść coś u Natalii, czy nie? Dajcie znać. Z tego, co udało nam się dowiedzieć, oprócz piadiny można zgłębić tajniki produkcji włoskiej pasty i też innych dań. Kilka minut drogi od Forlimpopoli jest magiczne miasteczko Bertinoro. Mieliśmy tu krótką chwilę, ale miejsce jest na tyle urocze, że muszę o nim wspomnieć. Romantyczne, tajemnicze, spokojne. Bertinoro zaczarowało nas, urzekło i sprawiło, że poczuliśmy się niezwykle błogo. Ciężko opisać to słowami, ale będąc w okolicy wpadli koniecznie, bo warto. Tak się nazywa to miasto, Bertinoro. Bertinoro, jesteśmy Ale w Bertino pięknie. All widoki. Ja pierdzielę, kamera tego na 100% nie odda. Cudownie. Miasteczko na wzgórzu ma zupełnie inny klimat. Jest chłodniej i bardziej rzeźko. Serce miasta to wąskie uliczki z pięknymi barami, restauracjami i zabytkami. Ale tutaj wąskich uliczek, takich ścieżek, przejść jakichś tajemnych, kurczę. Ale miasteczko. Jak z filmów z Jamesem Bondem normalnie. Nasza wisienka na torcie to kolacja, która była dla nas atrakcją samą w sobie. Casina Pontormo to z zewnątrz niepozorny stary budynek, który jednak skrywał wykwintne wnętrze z jeszcze bardziej wykwintnym menu. Moi drodzy, Natalia nazwała to miejsce magiczną stodołą. No, sama magia z tego miejsca wypływa. Taka niepozorna restauracja. Jakie zapachy tu są. Coś wspaniałego. W niewielkiej turystyczno-nadmorskiej miejscowości Marina di Ravenna mieliśmy okazję odwiedzić wyjątkowe miejsce i przeżyć coś naprawdę ekscytującego, bo nie tylko to miejsce odwiedziliśmy, ale mieliśmy szansę zrobić coś niezapomnianego. Moi drodzy, dzisiaj wraz z grupą amerykańskich studentów będziemy wypuszczać żółwie do morza. Cokolwiek to znaczy. Ale od początku. Marine Territory Recovery Center Chestad jest tymczasowym domem dla wszystkich zranionych, złapanych w sieci żółwi z gatunku Caretta caretta. Zwierzaki są leczone, by w odpowiednim czasie wrócić do swojego środowiska naturalnego. Obecnie na terenie sanktuarium przebywa około 50 żółwi. Poza żółwiami w specjalnych akwariach można zobaczyć z bliska urocze, malutkie koniki morskie, które są również wyławiane z sieci, leczone i wypuszczane na wolność. Drodzy, dzisiaj wypuszczamy na wolność żółwia przynajmniej jednego o imieniu Davy Jones. Już zapytałem się tej pani, czy ona oglądała w ogóle film Piraci z Karaibów, bo to może nie być najlepszy pomysł, ale chyba mnie nie posłali. Głównym punktem programu i czymś, na co czekaliśmy z wypiekami na twarzy, było wspólne wypłynięcie w morze i wypuszczenie jednego z uratowanych stworzeń. Moi drodzy, to się dzieje, naprawdę idziemy wypuścić żółwia. Cudownie, że są takie miejsca, które skazanym na śmierć zwierzakom dają drugą szansę. Bycie świadkiem takiego radosnego wydarzenia to naprawdę fajna sprawa. Podopieczny schroniska, 50-kilogramowy żółw o imieniu Davy Jones wrócił do domu. Wzruszenia opiekunów, radość obserwujących, miło to wszystko zobaczyć. Co na wolności, wyobraź sobie. Od marca był w zamknięciu. Ale się ucieszył na tą wolność, było to widać. Miejsce to jest pełne cudownych ludzi, którzy z pasji i miłości dbają o to, aby każdy podopieczny otrzymał drugą szansę na życie.
Marina di Ravenna jest miastem rybackim. Tutaj w porcie można zobaczyć, jak każdego dnia wyławiane są najświeższe i najpyszniejsze dary Adriatyku. Tam wyławiają, właśnie wyładowują świeże, a tutaj można je kupić. W jednym z lokalnych sklepików mieliśmy okazję podejrzeć, jak owoce morza są czyszczone i przygotowywane do sprzedaży. Czy wiesz, że we Włoszech istnieje Mała Wenecja, gdzie można spróbować węgorza, odkryć tajemnice dawnych fabryk rybnych i spotkać dziko żyjące flemingi? Comacchio to kolejne miejsce, kolejna miejscowość, którą warto tutaj odwiedzić, jeśli ktoś lubi zwiedzać, ktoś lubi historię. Bogata historia sięgająca czasów rzymskich i kolejny zaskakujący lokalny przysmak, z którego słynie okolica. Comacchio jest nazywane taką małą Wenecją. Tak, Wenecją, Little Venice, no to dokładnie małą Wenecją. Jest tu zdecydowanie mniej turystów niż w tej prawdziwej Wenecji. Tak, na Ale pewno. równie uroczo. Tutaj prawdziwym rarytasem jest węgorz i praktycznie każda restauracja posiada tę nieczęsto spotykaną rybę w swoim menu. Jest tu sieć kanałów i mostów, skąd właśnie wzięła się nazwa Mała Wenecja. Oczywiście, jeśli chcesz dogłębniej poznać historię miasta, warto wpaść do Museo Delto Antico. Tam więcej o przeszłości Comacchio i nie tylko. W okolicy samego Comacchio można wybrać się na spokojną przejażdżkę łodzią, gdzie przy odrobinie szczęścia spotkasz dziko żyjące flamingi. Można też wybrać się do Salina di Comacchio. Jest to jedno z najważniejszych miejsc związanych z tradycyjną produkcją soli w tym regionie, a jednocześnie miejsce o dużym znaczeniu ekologicznym i turystycznym. Drodzy, tak wyglądają panwie solne we Włoszech tutaj, w tym regionie. Zupełnie co innego niż na Malcie, te, które widzieliśmy. Nie wiem, jak nie oglądaliście odcinka z Malty, z Gozo, to zapraszam. To jest o wiele większe. Tam są malutkie takie baseniki w skale, a tu są potężne takie w porównaniu z tamtymi po prostu zbiorniki niegłębokie i w tym się produkuje sól. Niedaleko miejscowości Comacchio jest też świetna ścieżka rowerowa, która biegnie przez środek jeziora. W tej chwili jesteśmy na ścieżce rowerowej, która jest dosyć długa. Tutaj 30 minut ta krótsza wersja, 30 km ta krótsza wersja i jest dłuższa 40 km. Argine degli Angeli, bo tak nazywa się ta przepiękna trasa, jest otoczona wodą, a bonusem całej przejażdżki jest fakt, że również w jej pobliżu można podziwiać dziko żyjące flamingi. Wreszcie coś dla fanów włoskich kurortów turystyczno-wypoczynkowych. Ta luksusowa nadmorska dzielnica Cervi, która będzie świetnym wyborem, jeśli uwielbiasz plaże, klubowe życie nocne, fancy butiki i luksusowe hotele. Byliśmy tu tylko krótką chwilę, jednak co rzuciło nam się w oczy, to to, że miejsce jest niezwykle estetyczne. Znajdziesz tu cudowne domy, bajeczne hotele, korty tenisowe i liczne restauracje. Moi drodzy, szacun dla ludzi, którzy grają w tenisa przy 38 stopniach Celsjusza. Miejsce będzie idealne na urlop i wakacyjny wypoczynek. Cervia to piękne plaże, cudowne tereny przyrodnicze oraz bogata historia tradycji solnej. To właśnie sól z Cervi jest bardzo ceniona przez amatorów dobrej kuchni oraz pobliskich restauratorów. Produkcja soli sięga czasów starożytnych i do dziś jest ona produkowana w tradycyjny sposób. Jest to piękna, turystyczna miejscowość, fajne miasteczko, czyste, zadbane, fajne uliczki, łódeczki, restauracje. Ale nie ma tyle turystów, spokojnie tu jest, bardzo przyjemnie. Tak, macie taki turystyczny vibe bez takiego turystycznego tłoku, co jest bardzo fajne. Ogólnie ten region właśnie jest taki spokojny, nie ma takiego tłumu jak w pobliskiej Wenecji, Rimini czy San Marino. To jest takie wszystko spokojniejsze, lokalnie, więcej lokalnych ludzi. Samo miasto jest oczywiście bardzo urocze, jak na nadmorskie włoskie miasteczko przystało. Region Emilia-Romagna to również wiele kempingów, które mogą być świetną bazą wypadową do zwiedzania okolicy. Dla osób, które zwiedzają ten region swoim samochodem lub wypożyczonym, mamy listę darmowych parkingów, gdzie można zaparkować auto i udać się na zwiedzanie. Wszystkie parkingi wraz z linkami do Google Maps znajdziesz w naszym wpisie vlogowym na podróżniczy.blog z atrakcjami regionu Emilia-Romagna. Link w opisie filmu. Jeśli Włochy interesują Cię turystycznie, to na pewno warto dowiedzieć się czegoś o ich podejściu do życia, szczęścia i skąd bierze się ich długowieczność. La dolce vita. Dolce farniente. Sweet art of doing nothing. W odcinku, który wyświetla się już na ekranie, pytamy Włochów o dolce vita i dolce farniente. Oprócz sekretu włoskiego dolce vita, Pokażemy też, jakich błędów nie popełniać, będąc we Włoszech. Zatem kliknij i dowiedz się, czego my się dowiedzieliśmy na temat ich słodkiego życia. Cześć!